Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Poprzez wieki, a tym razem zabierzemy Was na małą wyprawę. Gwoli wstępu. W 1807 roku, 10 czerwca, ma miejsce jedna z największych, o ile nie największa w ogóle, bitwa doby napoleońskiej na terenie obecnych ziem Polski. Mówię tu o bitwie pod Heilsbergiem, czyli dzisiejszym Lidzbarkiem. Bitwa między siłami Napoleona a czwartą koalicją, czyli siłami rosyjsko-pruskimi. My, jako grupa rekonstruująca drugi pułk ułanów Księstwa Warszawskiego, mamy zamiar pojechać i wziąć udział w tej bitwie. Także chcemy, żebyście byli tam z nami, ale żeby było ciekawie i bardziej historycznie, tak, tu Lisia bardzo się nie chce pogodzić z tym, że wyjeżdżam, ale wrócę za kilka dni, proszę pani. Mamy zamiar jechać tam konno, żeby było bardziej historycznie. Stąd też cały ten sprzęt, który zabieramy ze sobą, wsiadamy na koń nad ranem jakoś w środę, jedziemy całą środę, cały czwartek, a w piątek mamy nadzieję dojechać już na miejsce do Lidzbarka, na pole bitwy i tam wziąć w sobotę udział w inscenizacji. Dlatego też chcemy nagrać materiał z tego wypadu, a z góry też przepraszam za to, że jakość może nie być tak satysfakcjonująca, jakbyśmy tego chcieli, bo nie jestem w stanie przytroczyć kamery do siodła. Zabieramy ze sobą tylko i wyłącznie to, co miał przy sobie XIX-wieczny kawalerzysta. Portki na zmianę, płaszcz, przybory osobiste, może jakąś dodatkową koszulę, suchy prowiant, tyle. Śpimy prawdopodobnie pod gołym niebem. Mamy nadzieję, że pogoda będzie przyjazna. Na razie jest ciepło, nawet bardzo ciepło, także w wełnianych ciuchach na pewno nie zmarzniemy. Co więcej, mamy zamiar korzystać ze sprzętu podręcznego, czyli z kamerki sportowej oraz telefonu. Zobaczymy, co nam się uda nagrać. A tymczasem zostańcie z nami. Ruszamy. Na razie zapakowani jesteśmy jak cygański tabor po prostu. Jak widać, operacja wojskowa jest operacją wymagającą ogromnej ilości sprzętu i logistyki. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze wygląda na to, że będziemy musieli pojechać po kilka innych toreb albo wziąć kolejny samochód. Po kilku godzinach jazdy trafiamy do bardzo urokliwej miejscowości Dziubiele Małe na Mazurach, gdzie spotykamy się z resztą uczestników rajdu, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski. Tam omawiamy szczegóły dotyczące trasy, przemarszu oraz rozdzielamy prowiant na kilka następnych dni. Chodźmy do konia. Właśnie przyjechaliśmy, a zaraz po nas przyjechały konie, także rozładowujemy konie i szykujemy się do tego, żeby rano wstać o jakiejś barbarzyńskiej porze. Tak. Można jednego dać tutaj, bo tam jest owiec przygotowany i dwa tutaj. Albo jednego. Sławek, dajmy go tutaj obok, żeby to się nie miało. Jest godzina jakaś 6 rano. Właśnie wstaliśmy, chociaż to jest szumne słowo, bo ja generalnie nie spałem w ogóle. Część z nas też nie. Mamy do pokonania jakąś rekordową liczbę kilometrów, mianowicie jakieś prawie 50 konno. Także tak jak dzisiaj niewiele spaliśmy, tak mam wrażenie, że dziś wieczorem wszyscy będziemy spali jak susły. Nie, będziemy wartowali. Właśnie tak miałem powiedzieć, dopóki nas nie obudzi pan porucznik na wachtę. Jak nastroje, panie poruczniku? Doskonale. Deszcz nie pada. Tak jest, więc zapowiada się, że będzie ciepło, nawet bardzo ciepło. Słońce nowej nadziei przyświeca temu rajdowi. Dzień dobry, dzień dobry. Miała być 6:30, ale jest prawie 10, bo od 4 godzin wsiadamy na konia. No ale może w końcu, kurde, pojedziemy. Może nam się uda. Na razie się okazało, że wszystko mamy źle założone, bo przyszedł pan pułkownik i powiedział, wszystko macie źle zrobione. Zadziwiająca jest ilość gratów, jaką jeden ułan ma przy siodle.
owiec, pojemniki na rzeczy osobiste, czyszczenia dla konia, woda, dużo wody, bo jest bardzo gorąco, czym pomagają nam nasze kochane markietanki tutaj z wodą od markietanek. O, proszę. Zajrzyjmy markietance w oczy. A teraz uwaga, test. Ładnie Krysiak, jaki kolor oczu miała markietanka? Jaki kolor chusty miała? A my powoli, ale skutecznie zaczynamy ruszać. Panowie, właśnie rozpoczynamy nasz urlop! Jak tam panowie, nastroje? Bardzo dobrze, elegancko, wyruszyliśmy. Wreszcie. Udało. Nie wiem, czy połowa drogi za nami, ale spiekota i skwar jest taka, że nie idzie wytrzymać. Pył, kurz, zero wody, masakra. Ale jak to się mówi, gwardia ginie, ale się nie poddaje. Póki to. Morale trochę wzrosło, bo mieliśmy popas, bo wcześniej morale było takie se, chociaż nie jest tragiczne. Mieliśmy znacznie gorsze tutaj wyniki na tych trasach, a tym razem udało nam się zrobić w 4 godziny połowę trasy, więc jest nieźle. Zostało nam prawie połowę, została nam druga połowa i jest szansa, że będziemy tam przed bardzo ciemną nocą i już się nie możemy doczekać 150 gram regulaminowej ciepłej wódeczki. Przynajmniej ja się nie mogę doczekać, ale chłopaki trochę kręcą nosem. Dlaczego kręcicie nosem, chłopaki? W żadnym regulaminie nie ma 150. To 150 to mało. Z tą regulaminową wódeczką sytuacja nie jest tak prosta, jakby się mogło wydawać. Dzienny przydział wódki w wojsku napoleońskim, bo taki istniał, służył głównie temu, żeby żołnierz na chwilę poczuł się raźniej, żeby na chwilę mniej doskwierały mu trudy podróży, otarcia i kontuzje i żeby na jakiś czas po prostu morale wzrosło. Nie było jej tyle, żeby się upić, ponieważ przydział dzienny wynosił tak zwaną kwaterkę, czyli na dzisiejsze czasy był to odpowiednik 200. Przed bitwą, z przyczyn oczywistych, przydział był podwójny. Według regulaminów kawaleryjskich nie zalecano robić więcej niż 60 km dziennie. To jest dość karkołomna odległość, której przekroczenie zasadniczo szkodzi już bardzo mocno jeźdźcom, jak i koniom. My pierwszego dnia rajdu robimy około 45. Myślę, że jak na ludzi, którzy nie są zawodowymi kawalerzystami, tylko amatorami, którzy kawalerię zaledwie rekonstruują, odległość ta i tak jest całkiem niezłym osiągnięciem. Pod koniec dnia wszyscy, pomimo że uśmiechnięci, powoli robimy już dobrą minę do złej gry i każdy z nas skrycie marzy o tym, żeby wreszcie zsiąść z konia. Przyjechaliśmy wreszcie, można powiedzieć koniec pierwszego dnia podróży. No ledwo żyjemy, jutro dalszy ciąg, także mam cichą nadzieję oporządzić konie i jak tylko się da iść spać. Niezależnie od kilku godzin snu, które wszyscy łapiemy tej nocy, każdy z nas wyznaczoną ma godzinną wachtę przy koniach. Konie mogą się zaplątać w uwiązy, pokopać, ewentualnie wystraszyć się, urwać i uciec. Dlatego też zawsze powinien być obecny któryś z jeźdźców, który nad wszystkimi czuwa. A tak, proszę Państwa, wygląda pojenie koni po poranku, które przeradza się u niektórych koni w poranną kąpiel, poranny prysznic.
Korzystając z faktu, że zbiera się wokół nas grupka bardzo żywo zainteresowanych nami turystów, nasz pan porucznik opowiada im o nas oraz daje im krótki wykład na temat tego, jakiego sprzętu używamy i w jakich siodłach jeździmy. Nie na darmo nazywamy go milczącym Maciejem. Sobie kładziemy część ubrań naszych, a na to idzie taki baranek, więc jest nam miękko, a zaleta takiego siodła jest taka, że po pierwsze jest proste do zrobienia, Miękko to jest ale jest przede wszystkim lekkie. lekka przesada. Że co? Miękko to jest lekka przesada. Miękko jest przez pierwsze 8 godzin, potem już jest mniej miękko. A my tymczasem niedługo znów siedzimy w siodle, bardzo pozytywnie nastawieni na nadchodzący dzień, czego dowodem są wesołe i przaśne ułańskie piosenki, które śpiewa nasza wesoła gromada jeźdźców. Żonko będzie bywał, jak ja będę watę trzymał. Żonko, żonko, żonko kochana. Ale wzięła mnie na sposób, bokiem idzie. No. Nie, poszła. Nie może z nami iść. A czy jesteś fajna? Lubimy cię, ale nie zostaniesz ułanem. W pewnym momencie dołącza do nas niespodziewana grupa gości, a są to okoliczne krowy z pastwiska. Krowy, którym bardzo przypadły do gustu nasze konie, bardzo chciały dołączyć się do naszej grupy. Z początku było to nawet zabawne, dopóki krowy nie wyłamały ogrodzeń na swoich pastwiskach i nie zaczęły biec za nami równolegle do drogi. Przez pewien czas baliśmy się nawet, że przybędziemy do Lidzbarka w towarzystwie stada krów, o których kradzież mogą nas posądzić. Na szczęście jednak niedługo udaje się je zostawić z tyłu i zgubić po drodze. Skoro mowa o krowach, to w dużej mierze też mowa o mleku, mięsie i żywności. I tutaj ciekawostka historyczna. Często furaż, czyli zaopatrzenie, poruszało się innymi drogami niż kawaleria. Przez co wysyłani byli zwiadowcy, którzy mieli zorientować się, w którym miejscu przebywają tabory. Z braku współczesnych urządzeń technologicznych, znalezienie się między kawalerią i wojskiem w ogóle, a taborami z furażem było bardzo trudne. Często bywały sytuacje, w której furaż oraz wojsko nie mogły się odnaleźć w polu, co skutkowało tym, że wojsko po prostu chodziło głodne lub zmuszone było żywić się po okolicznych wsiach. My natomiast mamy dużo szczęścia, ponieważ nasi zwiadowcy niedługo wypatrują w lesie wóz. Wóz wypełniony jedzeniem, piciem oraz, co najważniejsze, wesołymi, rozbawionymi markietankami. My, widząc to, od razu ruszamy im na spotkanie. Witamy! Spójrzmy jej w oczy. Tęskniłyśmy się za nami. Zobacz, A my tymczasem mieliśmy bardzo miłą okazję spotkać po drodze markietanki z wozem, które uraczyły nas wodą z winem, co jest bardzo przyjemne i miłe. Tak, dokładnie. Także kochamy nasze markietanki. Markietanki są zajebiste, to się wytnie, ale generalnie dziewczyny w drodze zrobią kawał fajnej roboty. To panna Izabela, czy panienka coś ciekawego powie do telefonu? Tak, że właśnie czekałyśmy bardzo długo na skraju lasu na naszych ułanów. Jesteśmy przeszczęśliwe i pełne furażu dla nich i to spotkanie było długo wyczekiwane. Jak ty ładnie pachniesz, ty się normalnie myjesz, ja od 2 dni się nie byłem. 5 Ja to tak godzin się łanem. Proszę pana, mamy mydełka na tym wozie, także Super! wszystko przed nami. A wodę też macie? Wszystko przed nami. Mamy też wodę. Widzicie? Zobaczcie. No, macie tak w domu? Nie macie. Pani Patrycjo, co pani ma do przekazania naszym widzom na naszym kanale Poprzez Wieki, bo to jest reportaż na kanał Poprzez Wieki z naszego rajdu ułańskiego. Okej, to chciałabym powiedzieć, że bycie markietanką jest super i bardzo polecam. Mamy super przygody na wozie. Jest dużo emocji, jest dużo wrażeń. Ważne, żeby te emocje były też pozytywne. Bo Są bardzo pozytywne. Jak do tej pory są bardzo pozytywne.
tutaj pięknych ułanów spotkałyśmy na szlaku, właśnie częstujemy ciastem drożdżowym, także polecam. Częstujecie. Kosicie srogi hajs za to. Kosimy srogi hajs, to jest handel, takie życie w XIX wieku. Mamy wino, jedzenie, a tam dziewczyny markietanki rozpoczynają handel ciasteczkami. Wszystko dla ułanów, wszystko. Za kasę. Oczywiście, nie ma nic za darmo. Bo jest wojna, trzeba sobie radzić. Dzięki uprzejmości naszych markietanek izotoniki są uzupełniane na bieżąco. Ku chwale ojczyzny. Tego też można napić w sumie. No masz, jeszcze masz. Masz. W dalszą drogę ruszamy już wszyscy razem w towarzystwie naszego wozu taborowego. I tu kolejna ciekawostka. Jak przekonujemy się, wóz oraz konie poruszają się w różnym tempie. Tam, gdzie wiedzie koń, tam często nie wiedzie wóz. Dodatkowo, jeżeli droga prowadzi po stromiźnie w górę bądź w dół, sytuacja się trochę utrudnia. Konie muszą jechać jako pierwsze, ewentualnie poczekać. Wóz musi jechać oddzielnie, ponieważ jeżeli by zdarzyło się coś, co sprawi, że wóz zatrzyma się na środku drogi prowadzącej pod górę lub w dół, to wóz wyładowany ciężkim towarem oraz obecnymi na nim ludźmi może zacząć spychać konie w dół. Wtedy sytuacja może zrobić się bardzo niebezpieczna, dlatego też bardzo często wjeżdżamy na wzgórze jako pierwsi, tam czekamy na wóz, a nasze urocze niewiasty zmuszone są zejść z wozu, żeby ułatwić koniom drogę pod górę. Jak powszechnie wiadomo, baba z wozu koniom lżej. Ja żałobę noszę, aż podłoga dudni. Ja żałobę noszę, A my przyjechaliśmy do miejscowości Pierwągi, gdzie będziemy rozkładali obozowisko. Trochę szybciej niż ostatnim razem, na szczęście. Także teraz rozpinamy dla koni miejsce, gdzie zostaną przypięte na noc. I śpimy na tym jakże pięknym, urokliwym polu, a że markietanki są dzisiaj z nami, więc zapowiada się na to, że wieczór będzie ciekawy, bo wszyscy spaliśmy już całe 4 godziny, więc jesteśmy świezi jak stokrotki i zapowiada się coś więcej niż tylko skromna kolacja, więc mamy nadzieję, że będzie sympatycznie. A gdyby ktoś się zastanawiał, tak wygląda moje posłanie dzisiaj i w takich warunkach śpimy. Paradoksalnie, jak człowiek jest bardzo zmęczony po całym dniu, jest to idealne, dopóki nie pada deszcz. Czasem o 6 nad ranem robi się zimno, ale mamy ognisko. Amaranty zapięte pod szyją. Oj Boże mój, jak Cię polskie łany się biją, jak się biją, ziemia aż drży. Stary szydłak swe oczy przeciera, wszak on ich zna, to są ułani spod Samosjera.
My wsiadamy znowu. Ostatni dzień przemarszu przed nami. Jak dobrze pójdzie, to powinniśmy dotrzeć dzisiaj wieczorem do Lidzbarka, czyli naszego punktu przeznaczenia. Skwar jak jasna cholera, ale miejmy nadzieję, że zarówno my, jak i konie damy radę. Dzień trzeci, jedziemy do Lidzbarka. Morale jest wysokie, szybko udało nam się zebrać dzisiaj rano. Czeka nas popas albo być może kąpiel w termach, czyli wypas, tak. Więc już się nie możemy doczekać. Trasa dzisiaj nie jest długa, wszystko idzie dobrze, więc no naprawdę jesteśmy zadowoleni. Jestem ciekaw, co będzie za godzin 4. Być może będziemy mniej zadowoleni, ale być może nie. I bardzo bym sobie życzył, żebyśmy byli tak zadowoleni, jak teraz jesteśmy zadowoleni. No bo jednak ma być miło. Tak, nie wolno zapomnieć, to jest nasze hobby, robimy to dla przyjemności. Tak. To jest bardzo ważne. Tak. Czasami zapominamy o tym, a teraz trzeba to bardzo Tak. powtarzać. Trzeba dużo powtarzać, bo jak się ma otarcia tam w dole, to boli bardzo. Bardzo boli i jak jest 30 stopni, a jedzie się w wełnianym mundurze, to też boli. O, ale się jedzie przez takie To dla przyjemności, Pięk- jak się zakończy. Tak. piękne okoliczności przyrody. To jest jak ten dowcip taki, przychodzi gość do lekarza, mam obolałego penisa, co pan z nim robi? No bije w niego młotkiem, no pan jest głupi? Czy panu sprawia to przyjemność? Tak, jak nie trafię. To się wytnie. Wkrótce też docieramy na popas nad bardzo urokliwym jeziorem. Czasu mamy dużo więcej, więc możemy go trochę spędzić relaksując się nad wodą oraz popijając piwko, które donieśli nam przesympatyczni, przypadkowo spotkani turyści. Korzystając z okazji, że mamy małą przerwę, napoiliśmy konie. I jemy małą przekąskę. Łani mnie pytają, jak jest? Ja mówię, w skrócie, jest dobrze. A mówią, panie poruczniku, pan trochę rozwinie, może w 3 słowach. Mówię, w 3 słowach. Dobrze, nie jest dobrze. Pokaż. Tak. Co to jest? Co to jest? Izabela, pokaż. Ja już się ubieram i robimy rekonstrukcję. Ale wiesz co, To niemoralne i sprośne. Zajebiście. A niedługo później znowu jesteśmy w siodle. A część ułanów skończyła jadąc na wozie z racji kontuzji u koni. Jako że podróż zbliża się do końca, część z nas też dokańcza resztki prowiantu, jakie miał przygotowane na 3 dni drogi. Co tam wpierdzielamy? Jakieś wymemłane rzeczy. Są jakieś nasiona różnych surowców, mięso suszone i rozpuszczona czekolada. To smakuje. Po całym dniu bez jedzenia to wszystko wokół smakuje jak jedzenie. Zaskakująco to pasuje. Nie. Najgorsze jest mięso. Bliżej niż dalej. Morale wzrasta wraz z przybliżaniem się naszego celu do ostatecznego podróży. Także już bardzo mocno myślę o termach, które tam na nas, mam nadzieję, czekają. Bo na razie hodujemy XIX-wiecznym zasadom higieny, które na dłuższą metę są takie nie do końca, ale staramy się jak możemy, żeby przynajmniej robić wrażenie. Także już podobno 4 km. 4 km to jeszcze nie wiem ile, godzina?
No, godzina. Coś koło tego, nie? Miejmy nadzieję. Na razie rozkoszujemy się zachodem słońca i tym, że upał wreszcie zelżał. To jest najważniejsze. No, oby do kwater. Na kwaterach poszalejemy. Tak jest. A Popuścimy. Dzisiaj mamy zamiar popuścić moralny popręg. A tam widoczki. Proszę, takie Tak widoczki. jest. Mamy taki ten piękny kraj, proszę Państwa. To jest nasza piękna ojczyzna. Ech, młodość, naiwność. W ramach kwater okazuje się, że mamy miękką trawę na polu, zaś w ramach term mamy trochę wody w wiadrze. Dla konia, o ile sami sobie ją przyniesiemy. Za to niedługo też mamy piękny, epicki wjazd na teren właśnie rozbijającej się imprezy, gdzie wcześniej przybyli uczestnicy gorąco i bardzo przyjaźnie z nami się witają. Niezależnie od tego, że ten dzień był najkrótszy, jeśli chodzi o przemarsz, o niczym tak nie marzymy, jak o tym, żeby wreszcie zsiąść z siodła. Wygląda na to, że dotarliśmy. 3 dni marszu, ciężkiego, nie ukrywam, ale wreszcie wygląda na to, że jesteśmy na miejscu. Rozbijamy się w tej chwili, konie już mamy zabezpieczone na padoku. No i teraz powoli szykujemy się, żeby się tutaj w jakiś sposób ogarnąć, rozgościć. Na szczęście namiotów nie musimy rozbijać. Na szczęście, nieszczęście śpimy pod chmurką. Także no zobaczymy, co przyniesie wieczór. Gdy nadchodzi noc, my oczywiście zamiast odpocząć udajemy się na całonocną potańcówkę przy ognisku w imię zasady, że sen jest dla słabych. Spokojnie, ona ci to wyparska. Dojechał do nas nasz pan kapitan, który to poprowadzi nas do boju ku chwale i zwycięstwu. A tak to właśnie budzi się obozowisko po całonocnych balangach właśnie w naszym obozie tutaj. Nadchodzi powoli południe, a wraz z nim zbliża się punkt kulminacyjny całej imprezy, czyli bitwa. Wzięcie udziału w takiej imprezie jako jeździec stanowi też nie lada wyzwanie. Przede wszystkim wymaga to przygotowania jeździeckiego trochę odmiennego od tego klasycznego sportowego uczonego dzisiaj. Przede wszystkim należy nauczyć się powodować koniem jedną ręką, w drugiej trzyma się broń. I co najważniejsze, należy być bardzo ostrożnym, żeby tą bronią nie zrobić krzywdy własnemu koniowi. Niejednokrotnie czytało się wspomnienia kawalerzystów mówiące o tym, jak to jeden czy drugi nieuważny ułan przypadkiem obciął koniowi ucho własną szablą. Bitwa nie jest duża. Naszym zadaniem jako jeźdźców jest dokonywanie jednej szarży za drugą, wyjeżdżając zza piechoty po tym, jak oni oddają salwy z muszkietów. Dzielimy się na dwie grupy. Jedna strona odgrywa rolę armii pruskiej, my zaś odgrywamy rolę Polaków. W pewnym momencie nasz pan porucznik zostaje zrzucony z konia i ranny. Ja czym prędzej śpieszę mu na pomoc i tutaj po raz kolejny wykazują się nasze dzielne markietanki wraz ze swoim wozem taborowym. W tamtych czasach bardzo istotną funkcją na polu walki był chirurg. Człowiek, który musiał błyskawicznie opatrywać rannych, a jeżeli danemu żołnierzowi kula armatnia lub też kula z pistoletu czy muszkietu zgruchotała kość danej kończyny, należało ją błyskawicznie na polu bitwy amputować i opatrzyć rannego. Tak, żeby nie wdała się gangrena i żeby żołnierz nie umarł z upływu krwi.
Niestety chirurgów było niewielu, żołnierzy było bardzo wielu, dlatego też nie każdy mógł sobie pozwolić na taki luksus i bardzo wielu z nich po prostu umierała w męczarniach na polu walki. Nam udaje się zorganizować pomoc i z markietankami błyskawicznie transportujemy rannego pana porucznika na wóz. Tu warto nadmienić, że jedna z najważniejszych rzeczy, jakiej człowiek uczy się podczas rekonstrukcji historycznych, to to, że wojna jest heroiczna i fajna tylko i wyłącznie na rekonstrukcjach historycznych. Bitwa została zakończona, udało się, wszyscy żyją. Może pan porucznik odniósł nieznaczne rany, ale dało się go uratować, jak widzieliście. Także całość osobiście uważam za udaną eskapadę. A my, mam cichą nadzieję, widzimy się już niedługo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Poprzez wieki. Trzymajcie się, cześć! Chciałam powiedzieć, że super się bawię i dziękuję, że jesteście z nami. Uważam, że jest to następny etap naszej przygody, gdzie pułk może realizować swoje zadania bez osób jeszcze z wyższego oficerskiego stanowiska. To jest, uważam, że ogromna nowa taka przygoda i postęp. Tak, jasne, każdowanie było. Tak, kazałam. Że mam imieniny, to chciałabym się z wami napić z okazji moich imienin przepysznej cytrynówki. Brawo! A teraz nie, Gosia! To nie starczy dla was. Zeruj, a my patrzymy. Nie. Nie. Dziewczyny mówią, że nie wypijesz! Zeruj, Gosiu! Nie, nie.